Zastanawialiście się może, jak wprawić w ruch i zatrzymać później w określonym miejscu takiego 400-tonowego kolosa? By bezpiecznie przyjechać na przykład z Warszawy do Krakowa, potrzebna jest praca wielu ludzi, a o tym często nawet nie wiemy. Dlatego zaglądamy do kolejowej kuchni, by pokazać, kto jeszcze oprócz maszynisty, kierownika pociągu i konduktora pracuje na to, by podróż była bezpieczna i komfortowa. W 2020 roku w naszym kraju przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę eksploatacyjną o wartości ponad 160 milionów pociągokilometrów. Do tego należy jeszcze doliczyć cały segment transportu towarowego z pracą eksploatacyjną na poziomie ponad 77 milionów pociągokilometrów. Widać więc, że podróże koleją to codzienność tysięcy osób. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pociągów do jazdy, jak i czuwanie nad bezpieczeństwem pasażerów już w trakcie podróży. Kolej jednak to nie tylko przewozy pasażerskie. Najwięcej wagonów, bo niemal 90 000, to wagony towarowe, a ponad połowa z nich to węglarki. Przewoźnicy towarowi mają do dyspozycji ponad 1400 lokomotyw elektrycznych i niemal 2000 lokomotyw spalinowych. W przewozach pasażerskich lokomotyw jest mniej, bo łącznie ich liczba to ponad 400, ale za to jest niemal 1500 zespołów trakcyjnych, takich jak ten za mną. Towary docierają koleją do Europy z tak odległych miejsc jak Chiny, tak zwanym nowym jedwabnym szlakiem. Pierwsze połączenie państwa środka z Polską uruchomiono w 2013 roku. Od tego czasu liczba pociągów towarowych docierających z Chin do nas znacząco wzrosła. Codziennie jest ich kilka, a z Polski towary ruszają dalej do miast niemieckich, holenderskich czy belgijskich. Do Holandii pociąg z Chin jedzie 15 dni. To prawie miesiąc krócej niż gdyby wykonywał tę podróż drogą morską. Te długie podróże nie byłyby możliwe, gdyby nie oddana praca maszynistów czy odprawiaczy przygotowujących odpowiednie dokumenty podróży. Bezpieczeństwo przewozów kolejowych może mieć mniej oczywisty, szerszy wymiar. Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu. Bezpieczny dla środowiska. Oznacza to, że wybierając kolej, ograniczamy nasz wpływ na środowisko naturalne. W transporcie kolejowym emisja CO2 wynosi 24 gramy na tonokilometr, natomiast w transporcie drogowym wynosi ona aż 137 gramów, czyli ponad 5 razy więcej. Kolej wypada również korzystniej na tle transportu lotniczego. Koszt frachtu kolejowego to około 1/4 ceny frachtu lotniczego. Kolej jest niskoemisyjnym i dużo bardziej ekologicznym środkiem transportu w porównaniu do samolotu. Rezygnacja z jednego transkontynentalnego lotu pozwoli zaoszczędzić klimatowi nawet 1,5 tony CO2. Kolej to również najbezpieczniejszy środek transportu lądowego w Polsce. Miernik wypadkowości wskazujący na liczbę zdarzeń na 1 milion pociągokilometrów osiągnął w zeszłym roku najniższy wynik w historii, zaledwie 1,71. Dane te nabierają większego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę, że w zeszłym roku każdym pociągiem podróżowały średnio 132 osoby. Widać więc, jak wiele osób powierza swoje życie i zdrowie pracownikom kolei codziennie realizującym swoją służbę. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od osób, które bezpośrednio realizują przyjazdy pociągami – maszynistów. Maszynista to dla niektórych spełnienie marzeń z dzieciństwa. By zasiąść za nastawnikiem, potrzebne jest kolejowe prawo jazdy. Maszynista musi mieć 2 dokumenty. Licencję maszynisty wydawaną przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz świadectwo maszynisty. Uzyskanie licencji maszynisty, a następnie szkolenie w celu uzyskania świadectwa maszynisty, które zawiera staż stanowiskowy z praktykami w warsztacie, pracę przy czynnościach rewidenta, pracę przy czynnościach maszynisty, to już nawet 800 godzin szkolenia. Do tego wykłady teoretyczne i na przykład 1200 godzin jazdy pod okiem doświadczonego maszynisty. Po zmianie przepisów egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą prowadzone przez prezesa UTK. Może zdarzyć się, że podczas jazdy dojdzie do usterki. Maszynista jest pierwszą osobą, która może jej zaradzić, dlatego często przydaje się wykształcenie techniczne, choć nie jest ono niezbędne do pracy w tym zawodzie. Maszynista musi wykazać się refleksem, umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i ciągłym skupieniem. Odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów nie tylko w czasie jazdy, ale także przed nią. Zanim ruszy w podróż, dokonuje dokładnych oględzin lokomotywy, dzięki czemu możemy mieć pewność, że jedziemy sprawnym pociągiem.
Układ świateł w różnych konfiguracjach daje ponad 20 sygnałów mówiących m.in. o tym, z jaką prędkością powinien być prowadzony pociąg. Technologia coraz częściej wspiera maszynistę w jego wymagającej pracy. Na części linii funkcjonuje europejski system sterowania pociągiem, czyli sygnalizacja kabinowa, która potrafi wyręczyć maszynistę w wielu czynnościach, ale nie zastąpi człowieka w 100%. Technologia wpływała też na komfort pracy maszynisty. Kiedy skończyła się era parowozów, to skończyły się problemy z pyłem węglowym i wszędobylską oliwą. Kabiny nowoczesnych lokomotyw są przestronne i co ważne, klimatyzowane. Fotele wygodne, a do tego w wielu pojazdach jest mini zaplecze socjalne, lodówka i mikrofalówka. Członkowie drużyny konduktorskiej z pewnością nie mogą narzekać w pracy na monotonię. Codziennie czekają na nich inne trasy czy inni pasażerowie. Kierownicy pociągów odpowiadają za koordynację pracy całego zespołu, a także bezpieczeństwo pasażerów i przepływ informacji pomiędzy pozostałymi konduktorami, maszynistami czy osobami pracującymi w obsłudze wars. Bezpieczeństwo podróżnych często leży w rękach konduktorów dosłownie. Znają oni bowiem zasady udzielania pierwszej pomocy i są przygotowani na różne, nieprzewidziane sytuacje, które nie zawsze muszą być ryzykowne. Jak widać, praca w drużynie konduktorskiej to zajęcie dla osób, które lubią być w ruchu i mieć kontakt z drugim człowiekiem. Często to właśnie konduktorzy i konduktorki rozwiązują konfliktowe sytuacje pomiędzy pasażerami. Zanim maszynista sprawdzi lokomotywę i przejmie pociąg do przyjazdu, tabor jest sprawdzany przez rewidentów. To oni odpowiadają za przygotowanie pociągów do trasy i decydują, czy ruszą one w drogę. W ich codziennych obowiązkach towarzyszą im takie sprzęty jak manometr, suwmiarka czy najbardziej charakterystyczny dla tego zawodu młotek. Być może zastanawialiście się, po co uderza się młotkiem w koła pociągu w XXI wieku. Cóż, technologia zmienia się, ale młotek na długim trzonku nadal jest ważny dla rewidenta. Po dźwięku, jaki słychać po uderzeniu, rewident od razu wie, czy nie poluzowała się obręcz koła lub czy przypadkiem klocki hamulcowe nie są zaciśnięte na kole, kiedy skład jest odhamowany. Ale także i w tym temacie technologia także przychodzi z pomocą. Rewidenci do swojej dyspozycji mają laserowe mierniki czy specjalne aplikacje, w których zaznacza się usterki. Mimo wsparcia technologii, wciąż jednak rewident musi mieć dużą wiedzę. Bez jego zaangażowania, skrupulatności i wiedzy może dojść do bardzo poważnych wypadków, których przyczyną jest zły stan techniczny taboru. Rewidenci przyjmują pociągi z trasy i ściśle współpracują z drużynami pociągowymi, od których mogą dowiedzieć się o wszelkich nieprawidłowościach. To dzięki rewidentom taboru kolejowego możemy mieć pewność, że pociąg, do którego wsiadamy, jest bezpieczny. Mówiliśmy już o przejazdach pociągów pomiędzy stacjami i związanymi z tym obowiązkami maszynisty czy konduktorów. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z pociągiem po tym, gdy skończył swój bieg? W tym momencie do akcji wkraczają ustawiacze. To oni odpowiadają za prawidłowy przebieg i terminowe wykonanie prac manewrowych, czyli wszystkich czynności towarzyszących przemieszczaniu pociągów od momentu przyjazdu do stacji docelowej do chwili wyjazdu w nowym kierunku. Ustawiacze odstawiają pociągi z peronów do tzw. grupy postojowej i podstawiają przygotowane do trasy pociągi na perony. W grupie postojowej pociągi są sprzątane, sprawdza się również to, czy są sprawne. Jeśli któryś z wagonów jest uszkodzony, to ustawiacze kierują manewrami mającymi na celu wyłączenie uszkodzonego wagonu i włączenie sprawnego. Choć może wydawać się, że praca ustawiaczy opiera się na dużej rutynie, to nie jest to prawdą. Także i w tej profesji zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Jeśli na przykład w czasie jazdy pociągu zepsuje się ogrzewanie w którymś z wagonów, kierownik pociągu zgłasza to dyspozytorowi, który decyduje, na której z najbliższych stacji będzie technicznie możliwe wyłączenie tego wagonu ze składu i zastąpienie go nowym. A odpowiadać za to będzie właśnie ustawiacz. I w tym przypadku przyda się jego doświadczenie, bowiem w takich właśnie chwilach będzie musiał zweryfikować plan swych zajęć na dany dzień i zdecydować, które z działań ma największy priorytet. Odprawiacz to osoba związana z przewozami towarowymi. To właśnie osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się odprawami pociągów pod względem handlowym. Przygotowuje składy towarowe do drogi, sprawdza wymagane dokumenty przewozowe, a także sprawdza pod ich kątem przybyłe wagony towarowe.
Podstawą pracy odprawiacza są przepisy dotyczące przesyłek towarowych. Odprawiacze mają pełne ręce roboty. Szacuje się bowiem, że codziennie uruchamianych jest w Polsce aż około 1200 pociągów towarowych. W tym momencie warto przypomnieć pojęcie transportu intermodalnego. Jest to przewóz ładunków więcej niż jednym rodzajem transportu, przy czym na całej trasie wykorzystuje się tylko jedną jednostkę ładunkową. Może to być kontener, w którym towar jest cały czas, zarówno gdy przypływa do nas statkiem, a w tym samym kontenerze umieszczany jest w pociągu towarowym. Kolej pełni ważną rolę w transporcie intermodalnym. Aż 90% światowej wymiany handlowej odbywa się właśnie przy wykorzystaniu kontenerów. Zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych szereg osób dba o nasze bezpieczeństwo. Od sprawdzania stanu torów, wagonów i pociągów przed trasą, przez realizację przejazdu i reagowanie na wszelkie nieprzewidziane sytuacje w trakcie, po nocowanie pociągu, gdy jest on przygotowywany w kolejną podróż. Dzięki maszynistom, ustawiaczom czy drużynom konduktorskim codziennie realizowane są tysiące bezpiecznych podróży koleją. Prowadzenie pociągu ważącego kilkaset, a nawet kilka tysięcy ton, ciągły kontakt z ludźmi, zmieniające się widoki za oknem i brak monotonii – taka jest praca na kolei. W Europejskim Roku Kolei mówimy wybierz kolej, środek transportu, który jest nowoczesny, bezpieczny i ekologiczny. Ale kolej to także miejsce pracy, pewne, ciekawe i z perspektywami rozwoju.